Cześć, witam was na naszym kanale i w dzisiejszym odcinku zabiorę was w podróż po niezwykłych, niesamowitych i najważniejszych atrakcjach w Bahrajnie. Może nie każdy od razu wie, ale jest to archipelag wysp w Zatoce Perskiej. Miejsce, gdzie nowoczesność spotyka się z tradycją. Przygotujcie się na sporą dawkę przygód i niezapomnianych wrażeń. Z samego rana pojechaliśmy do dawnej stolicy tego królestwa, czyli do Muharraq. To właśnie tutaj znajduje się dziedzictwo poławiaczy pereł. Bahrajn przez stulecia zyskiwał na połowie pereł, co widać w zabytkach Al-Muharraq. Z miejsca, z którego wypływały łodzie poławiaczy, pozostały pola wylęgowe ostry oraz zespół historycznych budynków wpisany na listę UNESCO w 2012 roku. W skład zespołu wchodzą domy bogatych kupców, sklepy handlowe z lat 30. XX wieku, fort oraz piękny pałac. Na początku poszliśmy na Muharraq Suq, czyli na taki arabski targ, na którym znajdują się różne ubrania, pamiątki czy biżuteria. Ten targ w tym miejscu jest zdecydowanie sporo mniejszy niż targ w Manamie, na którym byliśmy w poprzednim odcinku. Przed chwilą musieliśmy wejść do kawiarni, bo zaczął padać deszcz i nie dało się dalej chodzić po tych uliczkach. I sobie zamówiłem taki sok wyciskany z pomarańczy. 1000 years later. Oto World Trade Center i jakby to nie jest tylko w Nowym Jorku, tylko w Manamie. Ale wracając, jest to główna ikona Bahrajnu, centrum handlowe wybudowane w nowoczesnym stylu, składające się z dwóch bliźniaczych wieżowców połączonych trzema mostami, gdzie z najwyższego punktu rozpościera się przepiękny widok na Zatokę Perską. Widzowie, muszę wam coś powiedzieć. Moja ciocia, ukochana ciocia Asia, ma dzisiaj urodziny i chciałam jej zrobić taki prezent, że przyjedziemy tutaj do Skyparu, napijemy się czegoś dobrego. No i zarezerwowałem stolik dzisiaj na 20:45. Przyjeżdżamy tutaj i pytamy się w punkcie informacyjnym, gdzie mamy iść dalej. I okazało się, że przyjechaliśmy do złego miejsca. Szkoda, może innym razem. Co ciekawe, budynek ten ma 240 metrów wysokości i został otwarty w 2008 roku. World Trade Center jest jedną z pierwszych komercyjnych inwestycji na świecie, która wykorzystuje odnawialne źródła energii, w tym wbudowane turbiny wiatrowe dostarczające od 10 do 15% energii potrzebnej do jego funkcjonowania. No to w takim razie wracamy do hotelu. Może jutro pojedziemy w lepsze miejsce. I chwilę później wydarzyło się to. To you. Happy birthday to you. Happy Birthday dear. Na happy birthday to you. Jakie życie jest nieprzewidywalne. Mieliśmy pójść spać, a przyjechaliśmy do naszego hotelu i okazuje się, że jest tu bar, tylko na 11 piętrze. Dzisiaj mamy już 5. dzień naszego pobytu w Bahrajnie i przed chwilą po półgodzinnej podróży przyjechaliśmy do Hammer Farm. Jest to takie zoo z wielbłądami.
Królewska Farma Wielbłądów w Bahrajnie to hobbystyczna hodowla wielbłądów należących do rodziny królewskiej. Założył ją zmarły szejk Mohammed bin Salman Al Khalifa. Obecnie na farmie żyje około 500 wielbłądów, które nie są hodowane na mięso, ani do wyścigów. Zobaczcie widzowie, stoję teraz przy wielbłądzie. Po raz pierwszy. W oddali możecie zobaczyć kolejną ciekawą atrakcję. I dojechaliśmy do Bahrain International Circuit. Jest to jeden z najlepszych torów Formuły 1 na świecie, na którym odbywają się wyścigi Grand Prix. Na samym początku weszliśmy do oficjalnego sklepu Formuły 1. Zobaczcie, jakie są tu fajne rzeczy. Są tu nawet takie specjalne kombinezony do jazdy po tym torze. Za mną możecie zobaczyć tą wieżę, z której podobno rozpoczyna się przepiękny widok na tor Formuły 1. Ale niestety dzisiaj, w najbliższym czasie nie można tam wejść i tego zobaczyć, bo są tu jazdy testowe. Budowa tego toru była celem narodowym Bahrajnu zainicjowanym przez następcę tronu, szejcha Salmana bin Hamada Al Khalifę, a kosztowała ponad 150 milionów dolarów i okazała się wielkim wyzwaniem. Ostatecznie obiekt został oddany do użytku w 2004 roku i od tej pory jest ważnym miejscem i dla zawodników, i dla turystów pragnących zwiedzić najważniejsze atrakcje pustynnego królestwa. No to w takim razie jedziemy dalej. Tym razem pustynia. Oto pola naftowe. Przez okno widzimy miejsce, gdzie w 1932 roku historia Bahrajnu zmieniła swój bieg. To tu, obok nas, z ziemi wytrysnęła ropa naftowa z Bahrain Oil Well No One, pierwszego szybu w Zatoce Perskiej. Wcześniej kraj ten żył z połowu pereł i ryb, lecz wiara brytyjskiego wizjonera majora Franka Holmesa w ukryte pod ziemią bogactwa okazała się przełomowa. Ta czarna ciecz, formowana przez miliony lat z pradawnych organizmów, uczyniła z Bahrajnu pioniera naftowego i zapoczątkowała gorączkę czarnego złota w całym rejonie. Przed nami znajduje się drzewo życia. A wiecie może, że 92% powierzchni całkowitej Bahrajnu tworzy pustynia? Na pustyni, gdzie nie ma żadnej wody, już 400 lat rośnie drzewo życia. Miejscowi wierzą, że drzewo to rośnie w miejscu, w którym znajdował się biblijny raj. Beduini zaś wierzą, że drzewo pobłogosławił mityczny bóg wody. Niestety nie udało się nam wyjść z samochodu, żeby porobić jakieś fajne fotki i filmiki, bo jest zbyt wietrznie. Po prostu wiatr wieje z pyłami, z piaskiem, z pustyni, ale przynajmniej widzieliśmy drzewo życia z poziomu taksówki. Następnie pojechaliśmy coś zjeść i wróciliśmy do naszego hotelu. Tego dnia już nic za bardzo nie robiliśmy, więc kolejnego dnia przyjechaliśmy do Muzeum Koranu. Dla tych, co nie wiedzą, Koran to święta księga islamu. A słyszeliście może, że słowo Koran pochodzi od arabskiego słowa Al-Quran? Oznacza ono recytację, ponieważ pierwotnie Koran przekazywano ustnie. Dla odmiany przyszliśmy do centrum handlowego, żeby zobaczyć,
Jak tu wyglądają sklepy? Zobaczcie, są tu przepiękne ciasta. Ja właśnie sobie zamówiłem ciasto z malinami. I do tego cappuccino. No to jemy. My tutaj chyba tylko jemy, bo jeszcze tutaj mam pizzę margaritę. Wiecie co, widzowie? Tutaj są normalne markowe sklepy, więc wszystko jest tutaj drogie. Jeszcze droższe niż w Polsce. Jakie są tu piękne ubrania. Sami zobaczcie. Witam Was w Heritage Village w Arad. A jest to urzekająca atrakcja turystyczna, która pozwala zanurzyć się w bogatej kulturze Bahrajnu. Wiosna odzwierciedla tradycyjną architekturę, oferując wystawy lokalnego rzemiosła od ceramiki po tkactwo. Odwiedzający mogą podziwiać pracę rzemieślników, delektować się autentycznymi bahrajńskimi daniami oraz skorzystać z atrakcji. Patrzcie, widzowie, pan robi przepyszne pączki arabskie. No to próbujemy. Jakie to jest dobre. Choć tu te pączki rozpływają się w usta. Piękna jest ta arabska wioska, czyż nie? Nawet królik tu chudza. Nasza wizyta w tej wiosce dobiega już końca. Było naprawdę uroczo, ale już wracamy. Chwilę później pojechaliśmy do naszego hotelu. Następnego dnia już nic za bardzo dla Was nie nagrywaliśmy, ponieważ poszliśmy na shopping i trochę odpoczęliśmy. Nasza bahrajńska przygoda powoli dobiega końca. Jedziemy już na lotnisko. I w tym momencie chciałbym podziękować wszystkim za pomoc w realizacji kolejnej ciekawej podróży. A przede wszystkim dziękuję mojej ukochanej mamie, niezastąpionej cioci Asi i super znajomej za pomoc tutaj w Bahrajnie na miejscu. Dziękuję również bardzo serdecznie mojej babci i dziadkowi, którzy zostali z Adasiem, i przede wszystkim też panu doktorowi, który w ogóle pozwolił mi odwiedzić ten arabski zakątek świata. A jeżeli spodobały Wam się te 2 odcinki z Bahrajnu, to zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych takich materiałów. To co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, trzymajcie się!